the battle to them. Siemano, gracze Rise of Kingdoms. Dzisiaj sobie odwiedzimy dwa KVK. Jedno KVK już się skończyło, czyli KVK 1960, gdzie, no jak pewnie widzieliście na różnych streamach i oglądaliście, no 1960 wygrało swoje KVK. Zresztą walki widzieliście, że były bardzo, bardzo hardkorowe. Dawno nie było, jakby tak powiedzieć, chyba takiej akcji, tylko sekundka, czy to jest to? Nie, chyba wszedłem w troszeczkę złe. Tak, 1960 powinno być. To oni chyba jako drugie się zapisywali, tak? Albo nie, jedynki. Nie, dobra, dobrze wchodziłem. Widzicie, źle wszedłem wcześniej. Znaczy źle sobie wybrałem. Jak widzicie tutaj KVK, jak jedna i tak i druga strona, no wypchali tutaj 2-3-7-7 i niestety 2-3-7-7 no przegrało. To KVK, zresztą teraz widzicie, oni tutaj budują, próbują powstrzymywać wszystko, co się da. Zresztą 2-3-7-7 chyba nawet niektóre tam jakieś flagi pousuwało, tak mi się coś zdaje. No, czy jakoś tutaj jest to? Nie widzę tego. Nie, tu palą wszystko, więc... Aha, czy będą starać się wszystko poprzejmować. Po tej stronie też. Okej, dobra. No ale no, widzieliście KVK, no to co tam 1960 w pewnym momencie zrobiło. Jest parę smaczków dotyczące właśnie 2377, to zaraz wam też opowiem. Ale no 1960 no słabo on wyglądał w Z5 i dużo ludzi o tym mówiło, że kurde, oni słabo wyglądają w Z5, nie? A tu 2377 ogólnie rozegrało to bardzo dobrze wtedy taktycznie. Potem, wiecie, wrócili, zaczęli się bronić i weszli do tych Kingslandu, w ogóle tą strefę szóstą też tam mocno bronili. No ale ja ogólnie w tym KVK bardzo chciałbym wyróżnić jedno królestwo, bo uważam, że to królestwo zrobiło bardzo dużą różnicę i bardzo pomogło 1960. Jest to 1093, bo to co oni grali na 1365 to jest w ogóle moim zdaniem mega gra. Cisnęli z nimi jak się tylko dało. Zresztą tutaj chyba nawet coś palą. Palą jakieś flagi? Nie wiem nawet czy palą czy nie. To już jest ich. No bo chyba tutaj będą się pchali do tego? Nie będą. Ale samo to, że tutaj jak oni to rozegrali, nie? Rozegrali to bardzo dobrze i w pewnym momencie było pełno maili od 1606, 2975, wysyłajcie pilotów do 1365, niech pilotuje, niech walczą, przeciwko 1093, a i tak 1093 było stabilne i naprawdę fajnie grało. W Kingslandzie 1093 zaczęło też bardzo tutaj mocno walczyć, bo oni w sumie walczyli 1093 walczyło bardzo na 1606 i 2975, bo taka jest prawda, i plus 1365. 1365 w pewnym momencie tutaj zaczęło też wspierać bardzo 2377, walczyć z GT. No ale tutaj oczywiście G3 się włączyło, czyli królestwa, które jakby tak powiedzieć dołączyły troszeczkę później do KVK, więc tu też jak że tak powiem, no mieli jakiś support. Chyba w drugim dniu się tu już zaczęło rozstrzygać, bo te flagi zaczęły coraz bardziej pękać, GT zaczęło naciskać, zaczęli ich przepychać, było widać, że GT idzie pomalutku do przodu, a 2377 już nie ma takiego, nie wiem, defa, nie mają online graczy, nie wiem jak to tam wyglądało, chociaż wiem, że dużo ludzi pilotowało i to nie tylko Azjatów, którzy prosili między swoimi królestwami pilotujcie, nawet pisali do chyba 1846, tam gdzie jest Marquinos, jakby tak prosili, żeby tam pilotowali, bo chcieli wygrać z 1960. Ja też miałem 2 propozycje pilotowania na tym KVK, ale po prostu nie mogłem, bo byłem w pracy wtedy. Więc ogólnie naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. I bardzo, bardzo dobre KVK, nie? Statystyczki jak zostaną ujawnione, bo ja tu nigdzie jeszcze nie mam dostępu do tych statystyk, ale jak zostaną gdzieś ujawnione, to może w kolejnym gdzieś tam filmiku, jak będziemy już o KVK rozmawiać, to po prostu o tym powiemy sobie statystycznie, ale po pierwszych strefach to była miazga, nie? 1960, potem 2377, później 1093, to były takie top 3 KD, które to robiły naprawdę dużą różnicę. No i co, kwestia nagród, nie wiem jak to zostanie tu rozwiązane, powiem szczerze, nie mam bladego pojęcia. Przypuszczam, że 1960 zgarnie gwiazdę, chociaż moim zdaniem tu bardzo się należała gwiazda też graczom z 1093, bo
no zagrali mega KVK, nie? Naprawdę zagrali mega KVK. Widać, że dobrze im idzie i no szkoda, że jakby gwiazdy nie dostali. No ale no tu KP się liczy i DK, w ogóle DKP, więc pewnie nagrodę jakoś uczciwie tu postarają się rozdzielić między te 3 kampy. G3 też zasłużyło na jakąś tam nagrodę, tym bardziej, że oni trochę mniej walczyli, ale zasłużyli, no bez dwóch zdań. Więc naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o kwestię tego KVK, no było to mogę powiedzieć, że może prawdopodobnie największa KVK w 2025 roku. No i co się dzieje ogólnie z 2377? Ponoć Król Shark quitnął, z tego co widzieliśmy tam jakieś maile, przestał grać, nawet spolszczenia jakieś powychodziły. Stwierdził, że już kończy grę na KVK, czy w ogóle w KD no i tam jakieś parę zmian będzie. Słyszałem, że chyba Arwix skoczył na 2489 z powrotem. Też coś tam pokazywali, jakieś screeny niektórzy widzowie, czyli wy. Też widziałem, że coś się tam zaczęło dziać wewnątrz tej grupy, że niby chcą grać w seedzie B, teraz 2377, też ciekawie, że chcą tak zejść z siły, ciężko będzie pewnie. Czyli wiecie, no to się wiąże z tym, że będzie na pewno dużo migracji z tego KD pewnie. Będzie też dużo pewnie zaraz sealowanych kont, bo jest taka opcja, że konta będą sealowane. Więc no, co tu dużo mówić, no było wiadomo, że jakieś KD tutaj pęknie. 1.960 przypuszczam, że jakby przegrali to KVK, nie wiem, czy by tak pękli jak 2377, ale byłaby taka możliwość. Zresztą tutaj chyba mi się zdaje, że w 1.960 dużo zrobiło to, że wrócił Leopard do gry. Po Z5, kiedy przegrywali Z5, wrócił gość, który przedtem to KD trzymał w ryzach i jak widziałem niektóre tam wpisy Leoparda, zresztą wam chyba tam w jakimś filmiku też udostępniałem. No gość ma jaja i trzeba mieć jaja, żeby z tyloma krakenami, wielorybami trzymać się krótko i naprawdę tutaj dowodzić tym wszystkim, bo tam poza tym, że macie bardzo mocne konta na takich HDK-ach, to też pamiętajcie, że tam są gracze, którzy mają też bardzo dużo ego i też chcą robić jak najlepsze wyniki, chcą wygrywać, bo pompują bardzo duże pieniądze w to, więc no co tu dużo mówić, no. Dla Lili to KVK było na pewno bardzo, bardzo opłacalnym zyskiem, więc tu już było, wiecie, tu już to kwestia tych surowców, tam przesyłania surowców z domen, że tam gdzieś się wybijają, że zbijają jakiś RS Sealerów z 2377, żeby nie mieli surowców na KVK. No, faktem te KVK tutaj, żeby naprawdę mocno powiedzieć, musiałbyś mieć naprawdę dużo surowców i speed-upów, nie? Bo to nie było zwykłe KVK, nie? Zresztą tutaj zrobić swoje DKP i KP, no to jest naprawdę wysoki poziom. 2377, jak rozmawiałem z jednym graczem, rozmawialiśmy a propos tego, żeby wziąć i tam pilotować, to właśnie tak się zastanawiałem, czy na przykład mógłbym popilotować i zrobić jakiegoś streama z tego. On powiedział, że tutaj gracze R4 z 2377 strasznie rygorystycznie podchodzą do tego, żeby nie streamować, ponieważ no bali się, że wiecie, że taktyki wyjdą i ludzie będą wysyłać do GT marki, znaczniki, informacje, że dużo informacji będzie wyniesionych. Wiem, że Chizgul na przykład tam streamował z tego, ale chyba bez marków. No i też jakby na to nie patrzeć, coś w tym było, bo 1.960 ponoć miał jakieś dostępy do 2377 informacji a propos KVK. I mieli informacje o tym, że gdzie atakują, kiedy, co, po prostu ponoć takie rzeczy gdzieś tam wypływały do nich. Ciekawe skąd tam ludzie takie rzeczy dostawali. Pewnie wiecie, jakieś tam krety są w KD. Zresztą o tym też zaraz sobie porozmawiamy, bo przerzucimy sobie teraz zaraz temat do drugiego. Przerzucimy sobie zaraz temat, czekajcie. Tak, przerzucimy sobie temat właśnie Królestwa, które też ostatnio oglądałem, jeżeli chodzi o KVK, i oni walczą dalej, więc tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że tutaj te walki dalej trwają na 18, dobrze mówię, tak. Dawać mi tu, gdzie oni są? Wiecie, albo źle wpisałem? Nie, dobrze wpisałem, to 7 czy 2 wpiszemy, tak, znajdziemy po Polakach.
A, jest tutaj. Tylko co, walki ma? Nie? Bo jeszcze to z godzinkę, dwie temu, jak byłem, to były walki. Nie, są jeszcze tutaj. I pchają to. To bardzo dobrze. Pchają jak się... Powiem wam tak, ostatnie 2 dni, jak tutaj oglądałem Kingsland, Kingsland mi się otworzył w sobotę. To co tutaj robiła ta ekipa od Chizgula i Wurday'ego, no to naprawdę pchali, bardzo pchali, ziemię wypchali, całkowicie ziemię wypchali ze strefy. Ta strefa tutaj, gdzie było 2.7 Polskie Królestwo, 2.7.3.2 i 18.18 i 2.4.0.6 chyba, też bardzo tutaj byli wypychani. Zresztą widzicie, że woda strasznie ich tutaj stara się wypchać. No ale 18.18 w nocy, czyli z niedzieli na poniedziałek, jak tam rozmawiałem z chłopakami z 2.7.3.2, powiedziałem opem, słuchajcie, jeżeli teraz ta noc i ten poranek nie będzie z poniedziałkowy, nie będzie waszym puszem mocnym, to będzie po KVK. Jeżeli 18.18 miało taki plan właśnie zrobić taki hard push po weekendzie, no to jest idealny moment, żeby tu przycisnąć i to KVK wygrać. No i oni to robią i nawet tutaj gdzieś tam widzicie, tam gdzieś próbują kąsać, ta woda próbuje gdzieś tu kąsać, zbijać te flagi, okej, fajnie, ale to backup flagi można puszczać, można defować, oni mają tu więcej możliwości defa niż tutaj chłopaki. Tutaj po prostu ogień jest pomału przełamywany. Też są już parę backup flagów. Zresztą widzicie, tu już jedna flaga pękła. Zrobili tutaj drugą backup, spalili ją. Tu też jedna się pali, tu już jest jedna. Więc no tutaj może być tak, że będzie hard push. I też tam mam informację, w sumie filmik wyjdzie dzień po tym, że jak mamy godzinę 11:22, no to gdzieś koło chyba 13:14 będzie tutaj hard push właśnie ognia i wody. Będą chcieli puszować chłopaków tutaj z 2.7.3.2 i 18.18 i po prostu ziemię. Więc nawet jak teraz wam taką informację podam, no to już tak jest dzień po tym. Więc no tutaj będzie na pewno dużo walki. Na pewno gdzieś koło tej 12 UTC czy 13 UTC, więc no zobaczymy jak to będzie wyglądało. No idą jak po swoje w tym momencie. Zresztą wiecie, 18-18 jest bardzo świadczonym KD. Oni wiedzą co mają grać. Nawet jeżeli byli w ciężkiej sytuacji, oni mogą wrócić, bo oni mają, tak jak sami twierdzą, dużo surowców, dużo speed-upów. Oni są przygotowani, a wiemy, że woda i ogień są bardzo wydrainowani. Bardzo mało mają surowców i speed-upów, więc no jest tutaj szansa na to, że 18-18 pierwszy raz od roku zdobędzie swoją gwiazdę, bo ponad rok nie zdobyli gwiazdy. No i 2.7.3.2 zdobyłoby drugą gwiazdę pod rząd. Więc wiadomo, niektórzy powiedzą, że na plecach różnych KD i tak dalej, że statystyki są ich jakie są, ale słuchajcie, no tutaj walka i ci, co grają, to naprawdę im szapoba. 2, musicie wziąć pod uwagę też to, że no jako Polskie KD, gdzie większość jest Polaków, większość w poniedziałek idzie do pracy, nie ma już urlopów albo wiecie, różnie mają to rozegrane ludzie i też nie są zawsze aktywni. 2, też sobie zdaję sprawę, że tutaj takie konta, powiedzmy low spender albo medium spender, zresztą widzieliście na moim streamie, bo grałem tutaj na bardzo dobrym moim zdaniem koncie, to KVK. I wiecie, zaczynamy grę, wciśniemy i w pewnym momencie wiecie jak to wygląda, nie? Że te raporty nie były super, bo walczyliśmy na bardzo mocne królestwa z dobrym no, techem, więc naprawdę nawet na takich kadekach no, trzeba było umieć grać. Zresztą jak niektórzy pisali, że raporty tam po 90-80% to są bardzo dobre raporty, gdzie no ja wiecie, ja zawsze ponad 100 i dla mnie złote i najważniejsze, żeby jak najlepiej tego, wiecie, te raporty wypadały. No ale rzeczywiście no, trzeba było się wtedy cieszyć, bo tam nie miałem jakiegoś bardzo zmaksowanego techa. Miałem techa oczywiście na tamtym koncie, ale grało mi się i tak przyjemnie. Tym bardziej, że te bale 18-18 to są takie bale właśnie jak grałem na pierwszym KVK na 1.5.4. Przemyślane, gramy razem, cofamy razem. Kurde, super się gra. Wiecie, mi na takich kadekach, którzy wiedzą jak się gra w balach, jak się gra razem, taki wiecie, razem zebrani, i gra się zarąbiście, nie? Więc jeżeli
kiedykolwiek będziecie mieli możliwość tutaj zagrania z takimi królestwami albo z kadekami, to naprawdę zobaczycie, o czym mówię, nie? Że się gra super przyjemnie. O, tutaj widzimy, że już chyba farmami swarmują. W ogóle te rally, jak od wczoraj tam przeglądałem wieczorem, dzisiaj rano, powiem wam, że kurde, te rally 18-18 tak gniatają w fotel, że to jest teraz Cigar robi akurat rally, ale ostatnio widziałem, tam jest jakiś Arwix podrabiany u nich też. Kurde, jak goście muszą mieć tam taki gear i takiego TH, to musi tak wgniatać w system. Naprawdę, uwierzcie mi, ja byłem w szoku, nie? Bo te flagi spływały, nie? To był taki bum, bum, bum i nie ma. Zobaczcie teraz. Teraz akurat ta flaga w miarę dłużej trzyma, bo tam chyba Reinforce wchodził z tych farm. Ale poprzednie, jak dzisiaj rano oglądałem, to wiecie, pyk, 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 flaga po fladze, nie? Więc widać, że oni jadą na totalnych rezerwach farmowych, bo tego już nie mogą tak mocno trzymać te piątkami, nie? Więc no, może być tak, że 18-18 pierwszy raz zdobędzie swoją gwiazdę od roku i 2732 będzie miał drugą gwiazdę, więc no, zostaje mi tylko życzyć powodzenia i naprawdę fajnie, że tu się to tak toczy. No, zresztą mają dużo walk, więc nie mogą narzekać, że nie ma walk. Bo naprawdę tych walk jest bardzo dużo, jak w Z5 w pasie, teraz Kingsland, teraz to jest 63 dzień w Kingslandzie. Rzadko Kingslandy tak trwają długo, nie? Zobaczcie, Kingslandy to są 2 dni i dobra, nara, nie udało się i nara, nie? Więc no tutaj 3 dni to mi się zdaje, że jest na Kingland jest ok. Tym bardziej, że większość zawsze tam, wiecie, w Z5 3, 4, 5 dni, tak ja walczyłem 3,5 dnia albo 4 dni walczyliśmy w październiku 2024, no to i to Z5 była, nie? A co Kingsland, nie? Kingsland był zamknięty chyba w 2 dni przez wiatr wtedy. No, kurde, naprawdę. Ja mogę powiedzieć o że bardzo fajne KVK i bardzo fajne kadeki tu walczą. Zresztą wczoraj jeszcze tak się śmiałem, że no Chizgul w końcu zdobędzie swoją gwiazdę, wygra KVK na przynajmniej farmie, czy tam drugim koncie. A może być tak, że raczej nie wygra. Więc no tu dużo losu odmieniło to, że Ziemia wróciła do gry. To, że wiatr, czyli 18-18, 2732 i 2405, jeżeli dobrze mówię, po prostu wzięło swoje ręce i pomogło po prostu Ziemi wrócić do Kingslandu, bo w sumie oni z jednego pasa byli odcięci i byli odcinani od drugiego tutaj u góry, jak widzicie, tą strefę mieli wyciętą, zaczęli być tu odcinani, a teraz widzicie, Ziemia zaczyna puszować tą stronę, wiatr zaczyna puszować do Ziga, tym bardziej, że Zig chyba u nich się otwiera za parę godzin, tak, za 4 godziny, więc to też będzie ciekawie za 4 godziny, jak będą chcieli tutaj hard pushować. Tak, gdzieś tak, no dwie, teraz jest u mnie 11, coś, no to z 2 godzinki i tu będzie pewnie zaraz jakiś hard push wody i ognia. Zobaczymy, będzie ciekawie, czy coś takiego zrobią. No i co? Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie. Naprawdę te tutaj informacje z KVK. Zresztą nawet, wiecie co, chyba nie wiem, czy tam jakiś nie miałem raportów. Tu mam jakieś raporty od Miedziaka, takie a propos tych walk wczorajszych. Tu F dostał rally akurat na zamek, ale i tak jakoś to nie jest jakiś tragiczny. A, tu War Daddy, tak, Sebik się chwalił, że War Daddy tutaj, wiecie, miał z nim duela jakiegoś, a War Daddy tam wychodził z zamku i wracał, więc klasykę tam robił swoją, no ale i tak Sebik miał na plus raport. No i chyba tyle. Tak, czekajcie, bo tam chłopaki coś jeszcze pisali. No tak, no Reinforce flagi, tak to wyglądało z Coutera. Coś tam jeszcze mamy ciekawego? Nie, tam chyba już nic ciekawego nie mamy. Nie, czekajcie, tu mamy sobie jeszcze też rally, Attila Subotaj. Właśnie to, co wam mówiłem ostatnio w filmiku o Subotaju, że to rally wgniata, nie? O, widzę, że chłopakom Attila Subotaj podpisał się grubymi literami. Rafał miał, chciałem Herakliusz, raport na plus, ale spalona flaga. Pewnie Sword poszedł. Chociaż czekajcie, tu jest rally. Rally, potem Swarm by poszedł? Pewnie tak. O. Mamy też Rafała. Tak, ale tutaj już chyba kancelowane było. Aha, Will Rock.
To tyle z tych mamy rzeczy. Tu mamy jeszcze jeden mamy tutaj. Rally. To te fusa mamy rally. O. A to jest akurat Tyberas. To jest Tybera, ale to jest Tybera na jakiś... A to pewnie na jakiś Tide of War. A tu artefakt Gorgo Xiaoyong. No, ciekawe. Ciekawe jak to się rzeczywiście ma w grze. Że nie widziałem takiego garnizonu na artefakcie Gorgo Xiaoyong. No ciekawe to będzie. No nic, tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki wielkie, że wspieracie kanał i rozwijamy się przez cały czas do przodu. Że oglądacie filmiki, przez cały czas piszemy, rozmawiamy. Piszecie też mi na priv, jak na YouTubie. No i co? Do zobaczyska, trzymajcie się i lecimy dalej. Hej!